Witajcie na Malcie, gdzie może i jeździ się po złej stronie, dosyć mocno wieje, a lokalnego jedzenia ze świecą szukać, ale za to oferuje piękne widoki i bardzo urokliwe zachody słońca. No dobra, to w drogę! Po wylądowaniu odebraliśmy auto i rozpoczęliśmy jazdę na północ wyspy, na prom, na wyspę Gozo. Po drodze odwiedziliśmy wioskę Papaja, lokalny park rozrywki. Ale chociaż ani ja, ani mój przyjaciel Piotrek chyba jeszcze nie do końca uważamy się za dorosłych, darowaliśmy sobie wejście do środka, bo wyglądało to na bardziej skierowane właśnie dla najmłodszych. Poza tym czas nas trochę gonił. Zrobiliśmy jeszcze jeden przystanek przy wieży świętej Agaty, budowli obronnej z XVII wieku o charakterystycznych czerwonych ścianach. Dotarliśmy na prom, na Gozo, ale jak się okazuje, to nie był tylko nasz pomysł, bo wszystkie te auta za nami też się tam wybierają, także chwilę trzeba będzie poczekać. Także pierwszy pro-tip, jeśli chodzi o Maltę, jeśli planujecie też się przetransportować na Gozo, to raczej im wcześniej, tym lepiej, bo myśleliśmy, że to szybciutko pójdzie i będzie parę aut dosłownie, a tutaj jest po prostu zatrzęsienie. Paręset aut. Paręset. No, jakieś 40 minut to trwało, ale udało nam się wmontować na prom i nawet płyniemy. Ale wieje na tym promie. Masakra. No słuchajcie, w końcu dotarliśmy nad morze, żeby nie było, że nie jest ciepło. Woda jest cieplutka oczywiście. Tak jest, pierwsze plażowanko robimy w tym roku. Nie wiem, czy to się nagrało. Prognoza pogody mówiła, że będzie zachmurzenie. Więc jeśli tak wygląda na Malcie zachmurzenie, no to mają trochę inną definicję niż u nas, ale to bardzo dobrze, bo bardzo nam się to podoba. Nad tą plażą, a była to zatoka Ramla, górują piękne klify. Pośród nich znajduje się jaskinia Mixta z takim okiennym, spektakularnym widokiem na zatokę i okolice. Pierwsza miejscówka na jedzonko. No pierwsza normalna, nie? Pierwsza normalna, no. Zatankowaliśmy burgerki, nawet robione przez polską ekipę. Bardzo klasa, aczkolwiek burgerki to burgerki. A co tu mamy za widoczki? To popularne na Gozo panwie solne, czyli takie charakterystyczne tarasy, na których pozyskuje się sól z wody morskiej. Taka miejscówka nam się dzisiaj wylosowała na zachód słońca. Ta miejscówka to Szlendi. Mała rybacka wioseczka położona pięknie nad lazurową zatoką, otoczona wapiennymi klifami. Tak wyglądamy rano. Też, ale
A wyglądamy tak dlatego, że po powrocie udaliśmy się wieczorem do Pacheville, czyli takiej imprezowej raczej dzielnicy i można powiedzieć, że mogliśmy pójść o jedno happy hour za daleko. Tymczasem z miasteczka Sliema udaliśmy się dość tanim i szybkim promem do Valletty, czyli stolicy Malty. Stolica bardzo nam się spodobała ze swoimi stromymi uliczkami, fajnymi skwerkami, klimacikiem, tymi piaskowymi ścianami wszystkich budynków, a ponieważ sezon turystyczny był jeszcze dość niski, nie było specjalnie tłoczno i spędziliśmy tam naprawdę fajne przedpołudnie. Nie było to proste, ale z pomocą lokalsów znaleźliśmy miejsce, gdzie serwują autentyczną maltańską kuchnię. Wiadomo, Malta była brytyjską kolonią, także sporo tam takich naleciałości, również kulinarnych, ale znaleźliśmy coś dość oryginalnego, talerz takich lokalnych przekąsek i jakąś wołowinkę w pomidorach. Bliżej zachodu słońca pojechaliśmy odwiedzić Blue Grotto, czyli jeden z takich, można powiedzieć, obowiązkowych punktów na mapie Malty, gdzie każdy się udaje, no i w sumie nie dziwne, sami zobaczcie dlaczego. Ale tam z racji usytuowania na spektakularny zachód nie było co liczyć, więc tego poszukaliśmy na klifach Dingley, gdzie teraz mieści się obserwatorium astronomiczne, pierwsze na Malcie. Poranek przywitaliśmy w chyba mojej ulubionej maltańskiej miejscówce, czyli miejscowości rybackiej Marsa Szlok. Pięknie położona rybacka wioseczka, targ, łódeczki bujające się na wodzie niczym w Wenecji. Klimat absolutnie wyjątkowy. A ostatnim punktem na naszym rozkładzie był St. Peter's Pool, czyli popularne zarówno wśród turystów, jak i lokalsów kąpielisko nad klifami, gdzie można sobie pochillować, poskakać do wody, popływać łódką. Opcji jest całkiem sporo. I tam sobie troszkę posiedzieliśmy, a niestety trzeba było już jechać na lotnisko i tak się skończyła nasza maltańska przygoda. Myślę, że te kilka miejscówek, które tutaj pokazaliśmy, warto odwiedzić, jeśli kiedyś będziecie na Malcie. Myślę, że jest to całkiem niezły też plan na weekend, więc serdecznie polecam. Bardzo, bardzo przyjemna wyspa właśnie na taki weekendowy albo dłuższy wypad jak najbardziej. A jeśli się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę i co tam jeszcze. I do zobaczenia w następnych przygodach.